Dzisiejszy odcinek będzie o butach, o bardzo fajnych butach. Butach na górę to są krótkie buty, no i też będziemy dywagowali w tym odcinku, czy w ogóle takie rozwiązanie ma sens. Jeżeli jesteście zainteresowani butami, które połączą wiele światów i będziecie mogli korzystać z nich również poza motocyklem i to w sposób taki, który nie będzie ich upośledzał w żaden sposób, no to oglądajcie ten film. Dobra, to tym razem buty od TCX-a, które nazywają się Klimatrek? Surround, Klimatrek Surround, ewentualnie ktoś woli wersję amerykańską Surround. Tak, GTX od Gore-Tex. Od Gore-Tex. Także mamy membranę Gore-Texową i mamy buty, które, od razu Wam zdradzę sekret, są wyjątkowe, ponieważ ich podeszwa jest tak skonstruowana, że również poprzez podeszwę nasze stopy oddychają. I to jest unikalne, dla nas przynajmniej, w jakichkolwiek butach, już abstrahując od tego, że są to buty motocyklowe. Tak, no i to jest super, że jest typowy model damski i nie jest to model męski, po prostu pomniejszony o rozmiaru damskiego, mniejszego. Tak jak robią to na przykład producenci budżetowi, tylko jakby całe kopyto, jak to Krzysztof ładnie nazwie to jest profesjonalnie. profesjonalna nazwa, tak. Podeszwa, nie wiem, konstrukcja cała jest po prostu zaprojektowana też specjalnie dla kobiet. Ja mogę potwierdzić, że te buty są bardzo wygodne, bardzo dobrze dopasowane. I to są wygodniejsze buty niż takie jakieś trampki motocyklowe, na przykład te, które mam Dainese, nie wspominając tak o takich trampkach Shimy czy Rebel Horna. No to jest wygoda, komfort, za który warto zapłacić. A jeszcze też Wam powiemy dlaczego później. Aha, i to nie jest taki film reklamowy. Tak. My oczywiście te buty dostaliśmy do testów, tak. Płaciliśmy za nie, ale nikt nam nie płacił za to, żebyśmy je chwalili, no ale ich chwalimy, bo one naprawdę robią robotę. No są dla nas odkryciem i na tyle dużym odkryciem, że z tym filmem czekaliśmy prawie pół roku, znaczy nie czekaliśmy, testowaliśmy je, żeby rzeczywiście uwiarygodnić to, co mamy do powiedzenia, ponieważ sprawdziliśmy je na bardzo wielu płaszczyznach i one nie miały z nami lekkiego życia, ponieważ właściwie całą zimę w nich dreptaliśmy, tak. I kupiliśmy sobie patyki do Nordic Walking i robiliśmy takie te nasze ruchy ludzi po 40, no ale one jakby sprostały naszym oczekiwaniom w każdych warunkach. Dlatego warto za te buty zapłacić, tak, one nie będą najtańsze, one swoje kosztują, wiadomo, ale one są nie tylko na motocykl, one są na spacery z psem, Nordic Walking, bieganie, chodzenie, zwiedzanie. Nie wiem jak góry, ja się nie znam na tych górskich akcesoriach, czy ta podeszwa będzie odpowiednia, czy to usztywnienie w kostce będzie wystarczające, więc to sobie sami ocencie, ale ja w góry bym je wzięła, bo my tam chodzimy sobie po prostu po płaskim pewnie bardziej, tak. Ale naprawdę i rower, i nie wiem, do biura można tam w nich wejść, do jakiejś knajpy. Możecie ich używać cały rok, w sensie wtedy, kiedy jest chłodniej, nie wiem, bardziej mokro i tak dalej, więc naprawdę to są buty na co dzień, nie tylko na motocykl. Zaskakująco dobrze się spisują właściwie w szerokim spektrum zastosowań, ale to, co jest ważne dla nas motocyklistów, to oczywiście certyfikacja i buty zarówno męskie, jak i damskie zostały zacertyfikowane w ten sam sposób i wyniki losowania, czy testowania to 1, 2, 2, 2, czyli 1 to jest but niski, a pozostałe testy, jeżeli chodzi o rozerwanie, zgniatanie i szarpanie, to buty przeszły na najwyższym poziomie możliwym. I wbrew pozorom, z reguły, jak myślimy o takich butach, to buty tego typu, gdzie tych dwójek jest dużo, one są bardzo sztywne. Te buty owszem, zachowały sztywność, ale nie przeszkadza to w chodzeniu. Mamy ochraniacz na palce, mamy ochraniacz na kostkę i mamy wzmocnienie w pięcie i nadal ten but jest bardzo wygodny. Mamy w domu jeszcze kilka par TCX-ów, które używamy i TCX jest bardzo dobry w dopasowanie, przynajmniej nasze stopy. I to jest dziwne, bo akurat mamy różne stopy, ale akurat do naszych stóp buty TCX bardzo dobrze pasują. Tak, także to właśnie, żeby sobie je kupić, chodzić na co dzień, to jest naprawdę ich przewagą nad innymi różnymi butami, bo no ja też chodzę w trampkach Dainese na przykład, sobie na co dzień, bo są fajne, ale inne takie trampki motocyklowe średnio do mnie przemawiają, ze względu też na design i można tą właśnie wygodę. Tutaj design jest dyskusyjny, mi się akurat takie coś ciężkiego, topornego, gumiastego lekko podoba, wielu osobom pewnie nie, więc to już jest jakby kwestia gustu. Lekko złote sznurowadło, takie małe akcenty, no do mnie to mówi, ja to biorę, kupuję, skromne chodzę sobie złoto, i tak dalej, także jest naprawdę okej. Dobrze, to jeżeli chodzi o technologiczną wariację użytą w tych butach i dlaczego trzeba za nie dużo zapłacić? Po pierwsze mamy membranę Gore-Tex, mamy membranę, która jest dookoła buta, również przez podeszwę. I sobie myślicie, dobra, ale tam jest guma i to nie będzie oddychać. Owszem, będzie, bo podeszwa ma kanały, w sensie jest tak skonstruowana, że rzeczywiście jest w stanie odprowadzać wilgoć, ale mamy też Ortolite'a wkładkę, która jest
wkładką z materiału, który ma bardzo wysoki poziom pamięci, większy niż ja pewnie, i ona wraca zawsze do swojego pierwotnego kształtu. Dzięki temu zachowuje ten sam poziom komfortu. Czyli jak ktoś ma platfusa, no to ta wkładka nie odzwierciedli tego platfusa, tylko będzie cały będzie czas zawsze ładnie taka wyprofilowana. Tak. Dla osób, które używają wkładek ortopedycznych, będzie trzeba niestety jednak używać wkładki ortopedycznej. No mówiliśmy o podeszwie, podeszwa Ground Trax, która została tak zaprojektowana, żeby wytrzymywała bardzo dużo na motocyklu, czyli mamy ją na tyle płaską, ale jednak wyczuwalny jest ten próg pięty, kiedy jedziemy motocyklem i nie trzeba podnosić za bardzo nogi, żeby zmieniać biegi, ale na pewno nie jest to idealnie jak w bucie motocyklowym, jest to jakiś kompromis pomiędzy butem do chodzenia a butem motocyklowym, natomiast nie przeszkadza ani w jednym, ani w drugim, natomiast też nie pomaga. Myślę też, że te buty są stosunkowo lekkie. Ciężkie nie są na pewno. Tak fajnie Nie jest wiodli. na nodze. No jeżeli chodzi o samo wyczucie właśnie motocykla, to też bardzo dobrze trzymają. Nie ma tutaj problemów, nie wiem, z operowaniem żadnymi tutaj elementami motocykla, także naprawdę nic tutaj nie przeszkadza, a wręcz no, się fajnie bardzo w nich czuję i nawet przy mocnym zgięciu nogi, nawet kiedy jakby trzeba trochę, są pewne pozycje motocyklowe, gdzie ta stopa czasem w wysokich butach czujesz to odpłynięcie już krwi, lekkie drętwienie i Zdarza tak się. dalej. Odparzenie nawet podczas upału. Zdarza Tak się. tutaj to nie występuje, tak? Jest to tak fajnie elastyczne w tych tutaj miejscach na górze, że naprawdę ta stopa bardzo dobrze pracuje. Dla osób, które nie lubią wiązanych butów ze względu na bezpieczeństwo i na sygnały w internecie lub nawet własne doświadczenia, gdzie zawiązana kokardka potrafi zaplątać się o dźwignię albo o podnóżek i nie można zestawić nóg z motocykla, kiedy się człowiek zatrzyma, to tutaj TCX wpadło na prozaiczny, lecz genialny w swojej prostocie patent. Stworzyli gumeczkę, pod którą można całą tą kokardkę wcisnąć i nic nie lata. Tak, dokładnie. Mi nigdy nie zdarzyło się sznurowodem zahaczyć o żaden element, o żadną dźwignię, no ale wiadomo, że Różnie bywa. więc lepiej się zabezpieczyć w ten sposób. Prosta rzecz, a cieszy. Tak, no pewnie też zastanawiacie się, jaki sens ma krótki but na Gore-Texie. Tak, tu super, no i co z tego, że są te technologie, co z tego, że jest ta podeszwa i tak dalej, skoro ta woda będzie leciała górą. Wiadomo, że są różne kroje spodni motocyklowych, są różne nogawki, więc zapewne będą modele spodni, które tą jakby cholewkę zakryją ładnie i ta woda nie będzie się przedostawała, ale jeżeli nie macie takiego rozwiązania, to możecie sobie po prostu w Decathlonie zakupić takie stóp-tuty. W momencie, kiedy zaczyna padać, po prostu zainstalować na but i macie już jakby tutaj taką funkcję trochę buta długiego, gdzie jakby tutaj ta część chroni przed wdzieraniem się wody górą po prostu do buta. Tu jest suwak, jakby co. Tak, tu jest też super Dla tych, co rozwiązanie, nie jeżeli chodzicie znają. zimą w lesie, jest śnieg, Po pokosy i kolana. tak dalej, więc to też świetnie naprawdę odgrodzi Was od tych różnych niechcianych wilgoci, więc takie rozwiązanie myślę, że jest bardzo ok, jeżeli właśnie jeździcie sobie dużo po świecie i lubicie chodzić, nie wiem, dojeżdżacie w jakieś miejsce motocyklem i robicie tam kilometry, pielgrzymki i tak dalej, no nie wyobrażam sobie lepszych butów do tego celu. I jakby stóp Chyba, że długie, tak? Bo jeszcze jest wersja jest tych butów. wersja tych butów długa. w tej technologii jako długie, natomiast ważne jest to, że to można schować do kuferka i macie Albo do dalej kieszeni nawet. lekkie buty, a nie macie wielkich walonków, które będą Was męczyć podczas spacerów. Czy szanowna Pani Żyrafa zdaje sobie sprawę, że jeżdżąc w tych butach korzysta Pani z usług Ewy? Nic mi to nie wiadomo, no ale mam nadzieję, że to nie jest to, o czym myślę. Nie wiem, o czym myślisz, ale mamy dwuskładnikową podeszwę w tych butach. Pomimo tego, że ma kanały wentylacyjne, to żeby zwiększyć komfort chodzenia, część, która znajduje się pod piętą, ma drugi składnik, który jest dużo bardziej miękki i on w skrócie nazywa się EVA. I jest to taka gąbeczka, która pracuje razem z naszą piętką i dzięki temu jest nam miło, przyjemnie jak w puchu i można piętkami sunąć po trotuarze jak z nut. Tak, właśnie ja mam takie uczucie, jakby one były tutaj jakieś amortyzowane, w takie cichobiegi, coś w tym stylu, tak, że naprawdę chodząc Jest coś na rzecz. mam takie wrażenie, że jestem lżejsza, jakaś taka... To dla Pani Ewa robi. Okej, dzięki. Podziękuję Ewie. Dzięki, Ewa. Ja bym podsumował ten film. Bardzo staraliśmy się znaleźć wady tych butów i jakby taką największą wadą, jaką ja odkryłem, to jest to, że one są krótkie, bo bez stóp-tutów, w przypadku mojego wzrostu i jakby mojego kształtu ciała, no nie jestem w stanie zapewnić sobie komfortu nie wlania się wody do środka, ale tak poza tym komfort, bezpieczeństwo, użycie na motocyklu i użycie poza motocyklem
no stoją na naprawdę bardzo wysokim poziomie. W sensie na tak wysokim poziomie, że te buty będą nam służyły pewnie przez kolejne lata, bo pomimo chodzenia w zimę i używania ich dosyć mocno, one nawet nie noszą śladów zużycia. Tak, to co ja bardzo lubię w tych butach, to jest to, że one się bardzo dobrze czyszczą. Jakby tu Was zaskoczę, bo ja te buty czyściłam na przykład. Szok! Krzysztof nie robi wszystkiego, więc one były całe w błocie, całe w piachu, w kamieniach trochę. Bardzo łatwo się czyściły jakąś szczotką, nie wiem, jakąś szmatką, po prostu bez żadnych takich wysublimowanych, precyzyjnych narzędzi można było je Pędzelków. łatwo do porządku doprowadzić. Jedyne, co może tak wkurzać, to jest ta podeszwa i to, że takie małe kamyczki tutaj w te rowki wchodzą, więc no czasem, nie wiem, może być trochę trudniej się tego pozbyć, jakiegoś żwiru na przykład, czy innych takich elementów, no ale wiadomo, że to nie but. jest to najważniejsze. Tak, no, nie ma płaskiej, to jest śliskiej naturalne, podeszwy, tak. to jest jakby ważne. Ale to już takie do chodzenia. czepialstwo, żeby nie Tak, było, że tylko tak, chwalimy te tak, buty, dobrze. ale że coś tam do nich czepiamy. Ty, no poważnie, nie umiem się przyczepić. Mają odblaski? Mają. Są wygodne? Są wygodne. Nie przeszkadzają w jeździe? Nie przeszkadzają. W łażeniu nie przeszkadzają? Nie przeszkadzają. To Przez- przewiewnością to też jakby też nie ma szału, tak? No wiadomo, że ten but jak jest- oddycha i ta tak. noga nie jest jakaś bardzo upocona, przynajmniej w moim przypadku po jeździe w nich, ale to też ten Gore-Tex niby oddycha, ale to jest mniejsze wrażenie oczywiście niż takie typowe buty przewiewne, No nie, gdzie no, mamy te bez szans. otwory wentylacyjne Tak. i tak dalej, więc na to nie liczcie, że tam będzie wiało To huragan nie i jest wiatr. but na lato. To nie jest idealny but na takie skwary, natomiast kwestia też skarpetki. Jeżeli ktoś ma bawełnianą skarpetkę, no to na noga mu się upoci. Dobrze, żeby ta skarpetka również oddychała i odprowadzała tą wilgoć. Jakby jak z każdą membraną, jak z każdym zastosowaniem waszego anturażu motocyklowego, który jest wyposażony w Gore-Tex, to się będzie rządziło tymi samymi prawami. Ja na przykład w upalne lato w tych butach absolutnie nie dam rady. A Gośka daje radę w Gore-Texie w lato, także zdania są podzielone. Jestem zmarzlakiem, więc ja wolę jak jest trochę bardziej docieplone ubranie niż jakby bardziej przewiewne. I dlatego się uzupełniamy. Tak jest, ale ważne, żebyście znali obie strony, bo może się okazać, że nikt nie ma patentu na jedyną słuszną prawdę, tak. jaka istnieje. Słuchajcie, nie kupujcie tych butów, ale sobie idźcie do sklepu i przymierzcie i dajcie nam znać w komentarzu, czy dla Was tak samo są wygodne jak dla nas. Po prostu przymierzcie w sklepie, to nic nie kosztuje. Zobaczcie, jak się w nich czujecie i dajcie znać po prostu, czy podzielacie naszą opinię na temat wygody tych butów. To może być będzie pułapka, ciekawe, to może być pułapka, bo to będzie miłość od pierwszego włożenia, tak? Także uważajcie. Uważajcie, Krzysztof wpadł po uszy. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy za ten film, trzymajcie się, do następnego. Pa!